Czuję nagłą potrzebę nagrać komentarz do pewnej sytuacji. Jestem teraz pod szpitalem, pod Filimanem. Znajomy Polak z Sikichoru wkleił dzisiaj post, że jego przyjaciel potrzebuje krwi po wypadku z motocyklem. Kanadyjczyk potrzebuje krwi. Moja grupa się zgadza. Od ponad 5 dni żadnego alkoholu, czyli nie ma zbiegów okoliczności. Mimo tego, że wczoraj był Nowy Rok, dzisiaj jest 1 stycznia, to jestem w stanie oddać swoją krew. W swoim życiu oddałem ponad 10 litrów w Polsce. Wiadomo, nie dość, że komuś pomagasz, to jeszcze w Polsce dzień wolny, zwrot podatku, czekolady, masa dodatkowych bonusów, ale najlepsze jest uczucie, że może tego dnia twoja krew ratuje komuś życie. Tak zacząłem ten post, zacząłem, że grupa się zgadza, pokrywa, dzwonię do niego, mówię, że mogę podjechać, jak tylko jest potrzeba. Dobrze, podjedź. Podjechałem, idę do informacji. W informacji nie mogą go znaleźć. Chodzę tutaj po ośrodku, po obiekcie. W końcu ochroniarz mnie spytał, czego szukam. Mówię mu, jaka jest sytuacja. Zaczął krzyczeć do innego ochroniarza. Ten drugi ochroniarz mówi, że też nikogo nie ma, ale wyszedł w końcu jakiś inny ziomeczek, żebym pokazał mu zdjęcie post z Facebooka. No i jak zobaczyli zdjęcie z Facebooka, no że Bruce Willis, bo podobno do Bruce'a Willisa jest ten facet, według nich. Poszedł ze mną do informacji z chęcią, żeby mi pomóc, załatwić tą sprawę, że mógł oddać swoją krew, żeby mogli ją wykorzystać dla niego, czy nawet jak nie dla niego, dla kogoś innego, tak myślałem po prostu. W międzyczasie dowiedziałem się, że z Sikichoru płynie, nie wiem, nie pytałem tego kolegi, czy to jego rodzina, partnerka, czy kto, no ale płynie ktoś z Sikichoru łódką teraz z osobą, która przekaże krew. Nie wiem, za ile tu będą, mało istotne. No i w informacji też ta pani gdzieś tam dzwoni, wzięła mój paszport, pyta się, czy jestem z rodziny, mówię, że nie jestem z Pokniotku, widziałem post, że moja krew się nadaje, że dodatkowo jest przebadana w Norwegii jeszcze przed wylotem, że wszystko jest cacy. Po mojej krwi to by się mógł czuć jak 18-latek. Tak, w tej tragicznej sytuacji taki żart, czarny humor. A ta pani z informacji mi mówi, że już ktoś płynie z Sikichoru, kto będzie krew oddawał. No i że mojej krwi nie potrzebują. Rozumiecie to? Za każdym jednym razem, oddając krew w Polsce, wypełniasz kwestionariusz, zaznaczasz, czy wyrażasz na to zgodę, czy nie, że jeżeli twoja krew nie zostanie wykorzystana w celach medycznych ratowania życia, czy mogą ją wziąć, wykorzystać do produkcji leków, czy na jakieś tam inne sposoby, zamiast ją wyrzucać, utylizować. Ten facet potrzebuje krwi, bo nie ma tej grupy krwi w całym tym ośrodku, w całym szpitalu. Jaka jest logika w tym, że odesłała mnie ta babka z informacji z kwitkiem, a nawet bez, zamiast po prostu powiedzieć, że przyjmą moją krew, jak będzie za dużo, to też spoko. A tak może dzisiaj ktoś będzie po wypadku na motocyklu inny, który będzie potrzebował więcej litrów krwi. No i po prostu odejdzie im na stole, bo nie będą mieli krwi. A tak mieliby te pół litra w zapasie. No nic, powiedziałem koledze, że jestem pod telefonem, że jestem gotowy o każdej godzinie przyjechać, bo nie spożywam alkoholu, naprawdę mogę tu przyjechać nawet w nocy, jeżeli będzie taka potrzeba, jeżeli tylko będzie telefon. Więc czekamy na rozwój wydarzeń, ale jestem tym zszokowany po prostu. To jest chyba typowo filipińskie, takie brak planowania naprzód, nawet w takiej ważnej sprawie jak krew. Jest na teraz spoko, płynie ktoś, da nam pół litra z Sikichoru, spoko, fajnie, będziemy mieli tą krew dla niego. A to, że za chwilę może przyjechać następny pacjent, to, że mogą wykorzystać ją w jakiś inny sposób, nie wiem, gdzie tu sens i logika, jeżeli chodzi o taką sprawę. No nic, dziwne to. Miałem potrzebę nagrać krótki komentarz na ten temat. Wkleję go w jakimś innym, dowolnym filmie. No co? Życie. No ale mogę wam jeszcze jedną rzecz powiedzieć odnośnie krwi. Że w Norwegii się krwi nie opłaca oddawać generalnie. Tak jak w Polsce mamy bardzo dużo benefitów, bardzo dużo ludzi jest zachęcanych do oddawania krwi. Za każdym razem jak byłem w łódzkim Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa RCKiK, to zawsze byli tam w środku ludzie. Nigdy nie byłem sam.
mamy naprawdę dużo benefitów, a krew jest cenniejsza niż złoto, więc jeżeli tylko jesteś zdrowy, jeżeli jesteś w stanie, jeżeli nie ma żadnych przeszkadzeń leczniczych, to po prostu twoim poniekąd obowiązkiem jest krew oddawać. Inna sprawa, że ma to dla ciebie całą masę korzyści zdrowotnych, bo na chłopski rozum, ale to nie jest tylko chłopski rozum, bo to jest wyczytane z broszur w Centrum Krwiodawstwa. Twój organizm to najlepszy komputer na świecie, tak obrazkowo. I jest bardzo inteligentny, potrafi sobie poradzić z wieloma różnymi wyzwaniami i rzeczami. Więc jeżeli ty regularnie, co 2 miesiące w przypadku mężczyzny, co 3 miesiące w przypadku kobiety, jeżeli się mylę przed miesiączkowaniem, upuszczasz sobie te 450 ml, około 450 w Polsce, 450 ml starej, nazwijmy to starej krwi, tej, która miała już grane to, co miała, już organizm jakby jej nie jest w stanie bardziej ulepszyć. I wytwarzasz tą pustkę w swoim organizmie. To twój organizm wytworzy nową krew, bazując na wszystkim tym, czego do tej pory się jakby nauczył, zbierając doświadczenie z życia. Jestem naprawdę nie to, że święcie przekonany, ale bardzo przekonany i uznaję to po prostu za swoją rację, że głównie dzięki temu ja w ogóle nie choruję. Że zacząłem oddawać krew w wieku 18 lat, oddawałem ją regularnie co 2 miesiące. Oddając w Polsce krew co 2 miesiące, będą mężczyzną, ma 6 dni wolnych w roku. Dodatkowo odliczano od podatku, dodatkowo od czekolady. No jak masz jakiś długi weekend, oddajesz krew i masz ekstra długi weekend, mówiąc po prostu. No tak było, jak pracowałem w korporacji, się sprawdzało w kalendarzu, kiedy się krew najlepiej oddać, żeby sobie długi weekend przyciągnąć. Potrafiłem jechać do Kołobrzegu na wakacje na Sunrise bez urlopu. Tu dni na żądanie, tu krew, tu coś i nagle się robi tydzień wolnego. Także oddawanie krwi to bardzo ważna sprawa. Na Filipinach jeszcze tego nie rozumieją. Nic na to nie poradzimy. Mam nadzieję, że ten facet będzie w porządku, że wszystko będzie ok. A tak jak mówię, a jeżeli nie, to o każdej godzinie będę w stanie tu przyjechać, będę po prostu pod telefonem. Kończymy ten wywód, ale sytuacja tego wymagała, żeby nagrać jakiś komentarz, bo jest to tak absurdalne, że czacha dymi po prostu. Czacha dymi. Zgodnie z oczekiwaniem nie minęły nawet 24 godziny od czasu, jak byłem pierwszy raz w szpitalu, od czasu mojego wybuchu, że nie chcieli mojej krwi. A kolega Mateusz pisze, że potrzeba więcej krwi. Kto jest tym zdziwiony? No chyba tylko oni, ci co nie chcieli wziąć mojej krwi. Także przyjechałem do szpitala, jestem znowu w Sulimanie. Próbka pobrana, formularz, ankieta wypełniona. Muszę poczekać do pół godziny na sprawdzenie mojej próbki, czy moja krew się nadaje, chociaż tak jak wiecie, w Norwegii niedawno była przebadana w listopadzie, wszystko jest tip-top. Nie piję alkoholu ponad tydzień, wydaje mi się, że nie ma żadnych przeciwwskazań. No ale za chwilę powinna być decyzja, czy będę mógł pierwszy raz w życiu oddać krew na Filipinach. A powiem wam, że nawet żyła, z której próbkę pobierali, to jest inna żyła niż w Polsce i w Norwegii. Spotkałem pacjenta, nie znam tego faceta z Kanady, Bobby. Wypadek na motocyklu, ale nie wypadek tego typu, że jechał na motocyklu, tylko na stacji startował motocykl i nie chciał autostarter odpalić. Nie do końca zrozumiałem. Nie chciał odpalić autostarter, więc zaczął kopać w kopajkę i jakby motor mu się wyrwał i pociągnął go. Poharatane biodro, chyba połamane biodro. No i koniec końców potrzeba jeszcze więcej krwi. Wczoraj tylko pół litra chcieli od jednej osoby donującej, a dzisiaj jak z Bobim rozmawiałem w pokoju, no to już na teraz potrzeba 4 litry. Także mam nadzieję, że więcej ludzi jest ogarniętych, ale to porozmawiam jeszcze z Mateuszem, bo on ma pewnie jakiś większy wgląd w tą sytuację. A jak nie, to mam pewne pomysły, jak spróbować pomóc jeszcze bardziej, do kogo napisać.
No zobaczymy. Bądźmy dobrej myśli, że wezmą moją krew. Moja krew jest takiej jakości, że postawi go na nogi, tego Bobiego. Bądźmy dobrej myśli. Czekamy. Dobrze, jestem już w domu po oddaniu krwi, więc komentarz na chłodno do całej sytuacji. No i trochę porozmawiamy. Jedno wkłucie, drugie wkłucie właściwe. Po oddaniu krwi zalecenie te 15-20 minut odpoczynku, jakby się kręciło w głowie takie sprawy. Tak samo jest w Łodzi. Nie zalecają, żebyś od razu wychodził z centrum krwiodawstwa, tylko chwilę poczekał, jakbyś miał jakieś zawroty głowy, żeby na miejscu ktoś ewentualnie mógłby Ci pomóc. Więc korzystając z tego czasu wolnego, który i tak miałem do wykorzystania, wszedłem do pokoju do pacjenta, do Bobiego. No i porozmawialiśmy sobie trochę, mieliśmy okazję się po prostu poznać i trochę porozmawiać, pogaworzyć. Chciał mi płacić za ratowanie życia i tak dalej. Powiedziałem, że nie trzeba, niech w ogóle o tym nie myśli, niech odpoczywa, a spotkamy się po prostu jak już wyzdrowieje. 6 stycznia ma operację biodra. Jak już wyzdrowieje, to spotkamy się na Sigi Chorze i wtedy sobie więcej porozmawiamy. Domyślam się, jakie komentarze mogą się tutaj pojawić pod tym vlogiem. Patrząc na wzgląd na to, co inni youtuberzy w przeszłości mówili o służbie medycznej na Filipinach, o służbie zdrowia, o serwisie medycznym i tak dalej. Nie da się ukryć, że wczoraj zdenerwowałem się zaistniałą sytuacją, że nie chcieli mojej krwi wziąć. No tak, mówię, przewidywałem, że może będzie więcej potrzeba tej krwi, a nie tylko pół litra. I się okazuje, że potrzeba więcej. Potrzeba 4 litra, jak rozmawiałem z Bobim. A wczoraj tylko jedna osoba już jechała, powiedzieli, że już więcej nie potrzebują i odesłali. No ale napisał Cię Mateusz, pojechałem, udało się oddać. Wszystko w porządku. Miejmy nadzieję, że znajdzie się więcej dawców, że dostanie tyle krwi, ile potrzeba, żeby postawić go po prostu na nogi, żeby operacja była przeprowadzona, żeby wszystko zakończyło się szczęśliwie. Można mieć uwagi. Oczywiście, że można, nawet trzeba. Właśnie w tej sytuacji z tym oddaniem krwi, że nie chcieli wziąć. No ale takie nielogiczne rzeczy i błędy dzieją się w każdym kraju. Myślałem o tym, jak nagrać ten komentarz do całej tej sytuacji. No i nie sposób odnieść się do sytuacji w innych krajach, które są mi w jakiś sposób bliskie, gdzie miałem kontakt fizyczny ze służbą zdrowia, czyli do Polski i do Norwegii. Pamiętam to jak przez mgłę, bo byłem jeszcze dzieckiem. Miałem 7 lat, przed pierwszą klasą szkoły podstawowej. Jak kolega z podwórka, zrywając kasztany, wiadomo, się zrywa kasztany, rzucać patykiem. Można zbierać ziemi, ale rzucać patykiem i one sobie spadają i tak dalej, jak masz jakiegoś upatrzonego, dużego. Nie pamiętam całej tej sytuacji, jak to się stało, że stało się tak, jak się stało. Ale stało się tak, że dostałem kijem prosto w oko w wieku 7 lat przed rozpoczęciem edukacji. Pamiętam tylko dwie rzeczy z tego dnia, kiedy to się stało. Jak jechaliśmy w taksówce z mamą do szpitala Matki Polki w Łodzi i nie wiem, czy to już było w kontakcie ze szpitalem, czy nie, czy mama dzwoniła, czy to po prostu mama tak mówiła, że tak ma być, że całą drogę leżałem na tylnej kanapie, trzymając chyba głowę na kolanach mamy, żeby mi to oko nie wypłynęło. A potem pamiętam, że bezpośrednio ze szpitala wszystkie te prześwietlenia, jak kładli mi jakiś zimny kawałek metalowego czegoś, to były jakieś rentgeny albo coś, w różnych miejscach na twarzy i prześwietlenia. Więc jeżeli chodzi o tą moją pierwszą taką styczność życiową, co już mam zarejestrowane w głowie, z Polską Służbą Zdrowia, z Matką Polką w wieku 7 lat, to generalnie nie mam nic złego do powiedzenia na ten temat. Oko mi wyzdrowiało. Na dzisiaj, szczerze powiedziawszy, jak robiłem prawo jazdy w wieku 18 lat, jak robiłem okulary, jak badam wzrok, nie wiem, nie pamiętam, które to było oko.
Nie dałbym sobie ręki uciąć, czy było to prawe czy lewe oko. I nie ma też różnicy na badaniach optycznych. Także cały ten zabieg, chociaż bardzo delikatny, ta kuracja przeszła fantastycznie i z fantastycznym efektem końcowym. Bez żadnego uszczerbku na moim dorosłym życiu. Jedyna zmiana, jak to wpłynęło na moje życie, to tak, że przed szkołą podstawową, do której zostałem zapisany, to jest szkoła sportowa 55 na Mackiewicza. Przed przyjęciem tej szkoły były robione testy sprawnościowe, biegowe i tak dalej, no bo szkoła sportowa chcieli jakoś poklasyfikować te dzieci, kto ma jaki potencjał, kto będzie lekkoatletą, kto będzie pływakiem, kto będzie tak dalej. No i po tym sprawdzianie miałem trafiać do klasy sportowej, albo do lekkoatletycznej, albo do pływackiej. Ale ze względu na moje oko nie mogłem wysilać swojego organizmu, dopóki oko się w pełni nie ustabilizuje, że tak powiem. No i trafiłem do klasy ogólnej. Dopiero jakoś w drugiej połowie szkoły podstawowej byłem dopuszczony, miałem dobre wyniki biegowe, do biegów przełajowych, do sztafety, do brania udziału w rywalizacji jeżdżenia i reprezentowania szkoły, łącznie wraz z chłopakami z tych klas sportowych, z pływackich i z lekkoatletycznej. No i na początku mojej szkoły podstawowej wyglądałem, jak wygląda teraz Grzegorz Braun. Chodziłem jak pirat z jednym okiem zasłoniętym, żeby też tego oka nie wywrężać. No i to był mój pierwszy kontakt z Polską Służbą Zdrowia. Drugi mój kontakt ze Służbą Zdrowia, ale ten kontakt wywarł już na to ogromny wpływ na moje życie. To miałem już ponad 20 lat, jak moją prababcię pierwszy raz w życiu poskładało. No i wylądowałem w szpitalu. To było za panowania obecnego premiera. Wcześniejszego panowania obecnego premiera. Pamiętam, że prababci wywieźli do Głowna. Ja wtedy pracowałem jako doradca finansowy na własnej działalności. No i jeździłem do Głowna codziennie z moją babcią, z córką prababci. I jak zobaczyłem warunki w tym szpitalu w Głownie, to wtedy pierwszy raz w życiu, no i ten ostateczny raz w życiu pojawiła się decyzja, że ja w tym kraju nie będę płacił podatków, że całe życie człowiek poświęca dla tego kraju, a na koniec jak jest problem, to właśnie trafia w takie warunki, gdzie ten szpital wyglądał tragicznie, łóżka były stare. Jak przyjechał wujek, brat babci, czyli syn prababci z Niemiec, ze swoim synem, tak weszli do tego szpitala, to oboje wpadli w płacz, jeszcze nie widząc babci, że jakby ten szpital, no to nie dosłownie, ale by jeszcze głęboki perelet, prawie jakby wojnę pamiętał. Więc to był przełomowy moment w moim życiu, kiedy zdecydowałem się, że już w Polsce nie będę płacić podatków. I jeszcze tego samego dnia zacząłem właśnie szukać, czytać, gdzie by wyemigrować, gdzie jechać, żeby dać sobie szansę jakoś swoje życie zmienić na lepsze. Więc jeżeli ktoś z Polski chce najeżdżać na filipińską służbę zdrowia, to najpierw zastanówcie się, w jakim miejscu Polska jest w tym temacie, jaki jest deficyt, ile miliardów. Poczytajcie, sprawdźcie, ile Polska zamówiła na przykład szczepionek na COVID. Ile za nie zapłaciła? Zapłaciła za nie więcej niż ten deficyt w tym roku. Ponad 80 milionów dawek Polska zamówiła. A jeżeli się nie mylę, to ponad około 32 miliony dawek poszły na utylizację. Po prostu zutylizowane, wyrzucone, nie przekazane dalej, wyrzucone. Połowa tej kwoty. To jest nie do pomyślenia. Przenosimy się w tym momencie do sypialni, bo przez to, że bateria padła, nie zapisał się dobrze plik 1, w którym kontynuowałem swój wywód na temat służby zdrowia w różnych krajach. Jeżeli chodzi o Norwegię, w Norwegii miałem same nieprzyjemne doświadczenia, jeżeli chodzi o norweską służbę zdrowia. Możesz mieć najlepszy szpital na świecie, najnowocześniejszy, ale jeżeli kadra tam pracująca jest w słabych kwalifikacji, to i tak Ci nie pomogą w tak, jakby po prostu powinni pomóc w oparciu o wiedzę. Mój przypadek własny. Szukałem Cię tych zdjęć, znalazłem. Zdjęcia z pożaru. Wspominałem o tym w kilku vlogach w przeszłości.
ale chyba nigdy nie pokazywałem zdjęć. Byłem w środku pożaru w pracy i starałem się gasić ten pożar. Nie miałem kontaktu z ogniem, ale samo ciepło, temperatura tego buchającego ognia doprowadziła do poparzeń. Nie pamiętam którego stopnia. Wiem, że mogę to sprawdzić na Helsenorge. Pismo ze szpitala, jakiego stopnia były poparzenia i tak dalej. W dzień, kiedy był pożar, kiedy zabrano mnie z miejsca, gdzie był pożar, karetką na Legewak, na pogotowie, sprawdzono mi jedynie saturację. Nakładają ci na palec takie coś i sprawdzają, czy nie nawdychałeś dymu i tak dalej. Mimo wielokrotnych moich próśb, sprawdzenia jakiejś pomocy, zgłaszania tego, będąc na tym pogotowiu, że czuję, jakby mi się twarz od środka topiła, że po prostu pali mnie ryj. Nie zrobiono z tym nic. Nic nie zrobiono w tym kierunku. Była ze mną Ernestine na pogotowiu, zwolniła się z pracy, była przy tym. Następnego dnia, jak się obudziłem z Ernestine, jak zobaczyła moją twarz, ja jeszcze tego nie widziałem, bo nie byłem przed lustrem, to wyglądałem jak po walce z jakimś mistrzem świata wagi ciężkiej w boksie. Cała twarz spuchnięta, dodatkowo takie żółte, poparzeniowe bąble, pełno takiej jakby, no stan zapalny pewnie jakiś się wytworzył, jakby takiej wody pod skórą, nie wiem co to było. No i poszliśmy na to pogotowie, gdzie byliśmy dzień wcześniej mnie odesłali bez żadnej próby pomocy. Bez żadnych rad. Nie wiem, trzymaj pan tą głowę w misce z zimną wodą, nie wiem, cokolwiek, nic. Nie wiem, czy to by pomogło, ale tak po prostu mówię, no cokolwiek. Poszliśmy na to pogotowie, były te same kobitki, które obsługiwały mnie wcześniej. Jak mnie zobaczyły, to zbladły. Ja już byłem w bojowym nastroju. Ernestine była ze mną. Że przecież mówiłem im wczoraj, że coś jest nie tak z moją twarzą. Nie zrobiły z tym nic. Zrobiła się taka napięta atmosfera, bo byłem bardzo niemiły. Miałem do tego pełne prawo zresztą. Że te papki, obsrane całkowicie, złapały za telefon jakiegoś messengera, dzwonią do chirurga ze szpitala. Kurde, nie pamiętam, gdzie ten duży szpital teraz jest, wleciało mi z głowy. Zrobili taki jeden duży szpital na całą komunę, tam Fredrikstad, Salzburg i tak dalej. Przy autostradzie. No i dzwonią do chirurga. Chirurg mnie zobaczył tylko na kamerze, na rozmowie wideo. To też w panice, że natychmiast, bezzwłocznie mam przyjeżdżać do szpitala, musimy to operować. Pojechałem do szpitala. Tego super nowoczesnego, pięknego szpitala, w którym jeżdżą roboty po podłodze, rozwożą tam różne rzeczy. No i jak daleko odnosił jakiś taki serial na Polsacie i tam regularnie pacjenci, niektórzy tacy jakby mieszkali na korytarzu, było tam Krzyż Wiesiady, przedstawiona Polska Służba Zdrowia. No i też dostałem łóżko na korytarzu, w którym leżałem kilka godzin, zanim się gdzieś tam zwolni jakiś pokój. No i przyjęli mnie do tego szpitala. Przyszedł chirurg, zobaczył, wystawił jakąś swoją diagnozę, co będzie robione. No i okazało się, że będą mi ściągali skórę z połowy twarzy. Mam zdjęcia, gdzieś tutaj powklejam w międzyczasie to, o czym mówię. Pamiętam, że operacja była jakoś późno w nocy, no bo tak jak powiedział chirurg, nie może to po prostu czekać ani zwlekać, bo to tylko będzie gorzej. Jakoś późno w nocy zabrali mnie na salę operacyjną, podali mi ten gaz, czy co tam się wdycha, mówili licz do 10, doliczyłem tam do kilku, do 7 bodajże, czy do 6 i odpływ. No potem już się obudziłem w tym pokoju, jeszcze nie w pokoju, były takie przydzielane zwykłymi kotarami, takimi szpitalnymi, takie pomieszczenie pooperacyjne do wzbudzania pacjentów i dopiero stamtąd odwieźli mnie do pokoju. W szpitalu spędziłem, jeżeli się nie mylę, 1,5 doby po operacji, no bo operację miałem w nocy, jeden cały dzień i następnego dnia chyba był wypis. I kolejny fantastyczny norweski serwis. W dniu wypisu założyli mi jakiś opatrunek i mówią, że ma ten opatrunek mieć tam przez 3, 5 czy 7 dni, potem ściągnąć i że to już jest koniec całej kuracji, leczenia i tak dalej. A Ernestine tak się na nich patrzy, jak na debili. Nie rzuca komentarzy, bo wiadomo, że to nic nie zmieni, bo jak ktoś sobie coś już tam wymyśli, to już nic nie zmieni. Nawet kiedy wyszliśmy z tego szpitala, to mówi, że ona się całkowicie z nimi nie zgadza. No i że zrobimy to po swojemu po prostu, że moja żona o to zadba, bo jak wiecie jest z wykształcenia medycznego.
I przez bite 30 dni, przez cały miesiąc, może miesiąc z hakiem, codziennie rano i wieczorem miałem zmieniane opatrunki. Ernestine przynosiła rzeczy od siebie z pracy. I tylko dzięki mojej żonie wyglądam tak, jak wyglądam. Jakbym zawierzył norweskiej służbie zdrowia, to na pewno nie wyglądam tak, jak wyglądam. Tylko wyglądałbym dużo gorzej. A tak jak oglądacie vlogi, to nawet nie musicie być wy, drodzy widzowie. Ale wielu znajomych, których spotkałem na żywo, którzy znali mnie wcześniej, po wypadku i opowiadają o wypadku, mówią, że nic nie widać. A bałem się strasznie, czy odrosną mi włosy, czy nie będę wyglądał jak dwie twarze, że jak stanę do kogoś z lewego profilu, to w porządku, jak tylko obrócę głowę, to będzie wielkie oczy i zdziwienie. Wszystkie blizny poparzeniowe fenomenalnie mi się zagoiły, zeszły i z ręki, i z twarzy. Gorzej wyglądała na ręce, ale na ręce też tego za bardzo nie widać. Śmiałem się, że na ręce mogę z tatuażem przykryć. Gorzej z twarzą. No więc to było moje doświadczenie, jeżeli chodzi o Norwegię. Drugie doświadczenie, jeżeli chodzi o Norwegię. Jak naciąłem sobie palec piłą, dokładnie ten palec, to też jak pojechałem na pogotowie, ja mam tego świadomość, że każda minuta się liczy w takich przypadkach. Bardzo długo czekałem na szycie, mimo że byłem jedyną osobą w poczekalni. Nikogo tam nie było, dosłownie jak szpital duchów. No ale koniec końców, dobrze, że naciąłem z tego palca na tyle szczęśliwie, że nie do kości, żadnych nerwów, żadnych mięśni, bo naciąłem go wzdłużnie, tak do płytki paznokcia, cały początek, początek palca i wszystko działa. Tego palca, jak naciąłem w tym roku, ja nie jechałem na pogotowie, wiedziałem, że będzie ok, rana nie była taka głęboka i z tego, co ściągałem ten paznokieć regularnie, żeby zrobić mu miejsce, obcinam go. Z tego, co mi się wydaje, macierz paznokcia też nie jest uszkodzona, iż normalnie ten paznokieć odrośnie. Może będzie miał trochę inny kształt, ale odrośnie cały paznokieć, co jest bardzo pozytywne, tylko to mnie martwiło, czy nie uszkodziłem tego miejsca, skąd paznokieć po prostu wyrasta. Inny przypadek, znajomy, kiedyś przyjaciel, a teraz po prostu znajomy, osoba, którą kiedyś znałem, obciął sobie palca, nie pamiętam, który to był palec, ale obciął sobie kawałek palca. I też przez głupią norweską służbę zdrowia, gdzie pojechał bodajże na pogotowie, tam siedział długo w poczekalni, czekał, żeby ktokolwiek dał mu jakąś diagnozę, co z tym robić. Potem okazało się, że jak już się doczekał, to że go wysłali do szpitala. A jak już był w szpitalu, to nawet nie podjęli próby przycięcia tego palca, tylko przy nim wyrzucili go do śmieci i tyle. I tak został bez kawałka palca. Ernestine była chora, gdzie jak się poznaliśmy, była bardzo malutka, 37 kg wagi, a ważyła jeszcze mniej, zanim się poznaliśmy. Tyle różnych badań, tylu różnych lekarzy, tyle różnych diagnoz i nigdy w życiu nie doszli, dlaczego tak się stało. Asbjørn, kolejny przypadek. Ma te swoje bóle, a lekarze norwescy są święcie przekonani, zawsze mu mówią, jak on z nimi rozmawia, że on to sobie zmyśla, że jemu to, że to wszystko jest od niego z głowy, że nie ma choroby, że on to sobie wszystko zmyśla i tyle. Więc Asbjørn się już poddał, już nawet nie szuka przyczyn ani nic. Sam nadaje równo na norweską służbę zdrowia. Kristina, żona Asbjørna, też jest na zwolnieniu lekarskim, ma jakiś ból bodajże w barku. Coś z ramieniem związane. I tak samo rehabilitację, sprawdzanie. Nie potrafią tego wyleczyć, nie potrafią tego dojść. Kolejny przypadek z tego roku. Max, nasz mechanik. Ten facet, który obsługuje ciężarówkę, jak sypiemy ziemię na dachach. Ogromny ból w prawej ręce w trakcie sezonu. Prześwietlenia, rentgeny. Na początku twierdzili, że któryś kręgosłupa jest uszkodzony i naciska na nerwy. I w związku z tym zaczęli stosować jakieś tam leczenie, jakieś zastrzyki, bodajże z kortyzolu. Ale po pewnym czasie okazało się, że to całkowicie inna przyczyna, że to, jeżeli się nie mylę, urwany przyczep mięśnia. I że to, co do tej pory mu robili, to tylko pogarsza sytuację i no całkowicie inny kierunek leczenia powinien być niż to, co oni mu robili. Więc w końcu Max się zdenerwował,
wziął wszystkie te dokumenty, rentgeny i tak dalej z Norwegii, jak pojechał do Polski przy okazji na święta, czy przed świętami, w grudniu, na początku grudnia, jak my szliśmy na Filipiny, to Max był wtedy w Polsce. I lekarz w Polsce też mu powiedział, że są błędy lekarskie. Ja Maxowi powiedziałem, że ja normalnie bym sądził Norwegię o błędy lekarskie, że utrudniają leczenie tej ręki. Znam wielu ludzi, którzy w Norwegii dostali ogromne pieniądze za błędy lekarskie. Kobitka, która kupiła na nowe Fredrikstad, było ją stać na ten dom, bo niemal ją zabili w szpitalu norweskim. Także zanim zaczniemy komentować służbę zdrowia na Filipinach, tutaj działają szpitale i tak dalej, rozejrzyjmy się dookoła, gdziekolwiek nie mieszkamy, czy w Stanach, czy w Polsce, czy w Norwegii. Jak ta służba zdrowia u nas wygląda? A gwarantuję wam, że nigdzie nie jest kolorowo i wszędzie się czeka. To samo jest w Norwegii. W Norwegii sektor zdrowia to jest sektor, w którym potrzeba najwięcej pracowników. Więcej niż stolarzy na rynku jest potrzebny w sektorze zdrowia, bo nikt nie chce tam pracować. Wiecznie brakuje im pieniędzy, przez to za mało obłożenie na etatach, przez to ci, co pracują, mają więcej pracy niż powinni mieć, nie mogą dostać żadnej podwyżki, ciągle komuny wyczerpują budżety, nie mają pieniędzy. A jak takie sytuacje się zdarzają, to po prostu ludzie nie chcą pracować w danym sektorze, a przez to, że ludzie nie chcą pracować, trzeba właśnie brać cokolwiek wpadnie, wszystkie te odpady, które po prostu nie nadają się na to, żeby być doktorem na przykład pierwszego kontaktu, no ale mają szkołę skończoną, no i przez to, że wolny etat jest, no to się wybiera jego. Jakby była możliwość wybrania z 10, wybrałoby się najlepszego, a jak nie ma możliwości żadnego wyboru, to bierze się tego, kto ma papiery. I nasz nowy lekarz pierwszego kontaktu tam w górach, to też kołek niesamowity, jak do niego poszliśmy na te badania krwi. Ernestim była ze mną, razem mieliśmy wizytę po wizycie i rozmawialiśmy z nim, jakie tam mamy plany, jakie chcemy badania i tak dalej. To Ernestim musiał pewne zagadnienia medyczne tłumaczyć. Ten kołek wszystko w komputerze musiał sprawdzać, w Google'ach, w internecie, szukać, o czym my w ogóle do niego mówimy. Niesamowita historia, po prostu niesamowita historia. Jacy ludzie leczą w Norwegii. No i w Polsce też, przecież w Polsce ułatwili Ukraińcom to, że Ukraińcy mogą Polaków leczyć i to już były przypadki, że Ukrainiec przez nieznajomość wystarczającą języka polskiego zabił pacjenta, po prostu nie zrozumiał, że pewnych leków mu nie można podawać. No i co? No i nic. No i niestety, no i nic. Także najlepiej po prostu nie chorować i unikać służby zdrowia w jakimkolwiek kraju byście nie byli. Nie ma idealnego systemu ochrony zdrowia. Ani na Filipinach, ani w Polsce, ani w Norwegii. I trzeba po prostu zaakceptować, trzeba twardo stąpać po ziemi. I tak po prostu jest. I tym wywodem będę kończył. Oczywiście czekam na wasze komentarze, co wy sądzicie o całej sytuacji. Trzymamy kciuki, żeby Bobby z Kanady doszedł do siebie. Dziwne to jest uczucie. Zawsze oddawałem krew anonimowo, honorowy dawca w Polsce. Nigdy nie miałem okazji poznać człowieka, dla którego tą krew po prostu daję. I gdybym nie zaprzestał spożywania alkoholu te 7 dni temu, gdybym pozwalał sobie na tą szklankę rum coke, na piwo wieczorem, to nie miałbym możliwości podjęcia tej próby pomocy i ratowania czyjegoś życia de facto. Nie ma w życiu przypadków, tak po prostu musiało być. Wierzę, że Bobby dojdzie do siebie, że niebawem będziemy mieli okazję spotkać się na Sikichorze. Może nawet wystąpi w którymś vlogu. Dziękuję wam za wytrwanie do końca. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, to subskrybuj ten kanał. Pozdrawiam was serdecznie. Aleksander Wojtysiak, Między Światami. Życie na Filipinach, a życie samo pisze scenariusz, tak jak widzicie. Nie ma to jak zacząć nowy rok właśnie pomagając. Do zobaczenia.